Okej, to witajcie serdecznie wszyscy. Ja mam na imię Kamil i cieszę się niezmiernie, że w tak licznym gronie spotykamy się w ten niedzielny wieczór. Hello David, we appreciate that you taking your time to be here with us today. Now in a few sentences I will tell you why we wanted to organize this meeting in Polish, yeah? And I will give you guys the floor. Więc słowem wstępu, kilka tygodni temu mój przyjaciel Paweł wysłał mi nagranie ze spotkania Zoom z Davidem w języku angielskim, które spodobało mi się na tyle, że już po tygodniu zacząłem korzystać z kopiowania jego ruchów na rynku. Jednomyślnie zdecydowaliśmy z Pawłem, że powinniśmy zorganizować takie spotkanie dla polskiej społeczności w taki sposób, aby przełamać te bariery językowe i aby każdy mógł poznać lepiej Davida oraz zrozumieć, w jaki sposób doszedł do tak spektakularnych wyników, które jesteśmy w stanie powielać na pełnym automacie. Dlatego Paweł będzie dziś tłumaczył słowa Davida na polski, a potem po takim krótkim wstępie jakby ze strony Davida na temat jego historii przejdziemy do pytań i odpowiedzi. Także dzięki za uwagę i oddaję Wam głos. I oddaję też hosta do Davida teraz, tak? Czy do Pawła? Teraz, you can try now to give me co-host. I changed the settings. I'm not sure if it will work, but maybe not for this meeting. Just check if you have found the option. No, I don't have that. Okay, error. Then we have to restart, but let's do it like... I will give you host. All right. Yes. All right. Perfect. So yeah, what do you want me to share with you guys? I don't know now. I didn't understand everything what you talk now. Yeah, we would like to talk your story, how it all begins, and I think Paweł will be translating everything what you will say for Polish community, okay? And we will carry out with that way. Good, right? Perfect. All right. So yeah, my name is David Franke. I'm 29 years old, living in Dubai for 4 years now already, and I'm now a trader for nearly 8 years. You want to translate directly, or how would it work? Yeah, you need to give Paweł now. Okay. Micro, yeah. I'm sorry, I muted myself. Okay. Więc Dawid ma 27 years old? 29. Dawid ma 29 lat. Od jakiegoś czasu mieszka w Dubaju, pochodzi oryginalnie z Niemiec. Z tego, co tam słyszeliśmy, też jakąś mam rodzinę w Polsce. W tej chwili mieszka w Dubaju. 8 lat zajmuje się tradingiem. Z tego, co wiem, to 7 lat jest tam gdzieś na RoboForexie. Exactly. And yeah, I'm offering you a copy trading, but first to my story. It is like I started 8 years ago with trading through a network marketing company. At the beginning, I thought like, I don't even want to go for this meeting, but then my friend was like talking. So I went on this meeting, and finally there was the first contact for me for trading. And yeah, I just joined network marketing company where you can learn how to trade. So this was an online educational platform. Więc tak, przygoda z tradingiem Dawida zaczęła się 8 lat temu. Przypadkowo przez to, że kolega namówił go do pójścia na takie spotkanie firmy z marketingu sieciowego, czyli można powiedzieć, że firmy LM, która zajmowała się właśnie edukacją dotyczącą tradingu. I tak on zaczął swoją przygodę właśnie od tej firmy z marketingu sieciowego 8 lat temu. Yeah. Perfect. And yeah, the start was of course very tough. So I needed 2 years of losses. Then the third years I started to get profitable. In the meantime, I was starting to get some other coaches, mentorings, and from all around the world. So, but I can tell you now, I'm not trading like everyone like this for now. Więc tak, początki oczywiście były bardzo trudne. Pierwsze 2 lata w zasadzie to były straty. Dopiero gdzieś pierwsze sukcesy pojawiły się w 3. roku tradingu. I no wiadomo, do teraz już David zdobył bardzo duże doświadczenie i traduje troszkę inaczej niż wszyscy. Exactly. So this is my way to success, because of course I picked everything from different coaches and I made my own strategy out of it. So I don't know anybody else on the market who's trading the exact strategy like me. So I didn't copy just one good trader or one good coach and made one-to-one what he's doing, because you can't copy anybody else, because you have your own mind. You have to think by yourself. You have to grow by yourself. Everyone has
different strengths and different things what he's good in, things where he's bad in. So I made my own strategy after all these years, and now I'm teaching already in the Wall Street Story for 4 years to other people how to trade. And this was my booster, because now I'm a teacher, and this is like, if you teach somebody something about trading, you have to be the expert, and this is what I'm always focusing on. Więc tak, tutaj wiadomo, że żeby zdobyć tutaj odpowiednią wiedzę, żeby skutecznie tutaj operować na rynku, David korzystał z wiedzy różnych mentorów, różnych traderów, mnóstwo szkoleń i z tego wszystkiego dopiero po jakimś czasie doszedł, że trzeba sobie wyrobić własną psychologię, własne zdanie, własne strategie, te strategie, które on zbudował według jego wiedzy. Nikt z takich skomplikowanych strategii z tego typu w takim zakresie nie korzysta, stąd też wynikają jego sukcesy. Oprócz tego David jest również edukatorem, uczy ludzi, przekazuje wiedzę o tradingu od bodajże 4 lat, więc w ten sposób również cały czas się rozwija, to mu pozwala, ucząc innych ludzi, pozwala mu to też cały czas samemu się rozwijać i być coraz po prostu bardziej doświadczonym na rynku. Yeah. So I'm really, in my life, it's all about trading. So whatever we do in the Wall Street Story, which is my company, we do educational platforms, we do now investment with copy trading, we do signal groups. So really for the last 4 years, especially, I'm more and more into trading. I'm doing nothing else than trading. This is my whole passion, my whole, what I believed in. So that's why it's running so good, because now for 4 years already, like, this is my life. So there is no life. My life is trading, and this is why it works like that. Tutaj ważnym też aspektem jest to, że całe życie Dawida z jakichś 4 lat skupia się wokół tradingu. Wszystko jest związane z tradingiem. Są jakieś grupy sygnałowe, są kursy, są szkolenia i wszystko, całe jego życie skupia się na tradingu. Dlatego też wyniki, jakie widzimy na koncie, są takie dobre i takie stabilne, no ponieważ po prostu całe życie Dawida jest podporządkowane tradingowi. Exactly. And now for the last 15 months, I'm now doing copy trading as well. For my community, it started very small, and now it's exploding like I never imagined before, to be honest. Like, we are now around 33 million, I think, or we reached already 33 million. Now I had my commission, so now it's, I think, 32,500, something like this. And more than 8,000 people are now copying my trades, and this is just amazing. And I mean, it's running because of 2 reasons. The first reason is my transparency. So you can see, especially in the German language, I post everything on Instagram. So the people know who I am, the people know who are the trader behind the copy trading. And this is something unique. No one else there outside is putting his face on his copy trading account, because they are all scared. Because, to be honest, if something happens with the money, like, I'm fucked. And this is kind of insurance which I can give you, because I'm there with my name, I'm there with my face, I'm a public person, and whenever you need something, you can reach me as well. Więc tak, to już od 15 miesięcy Dawid prowadzi ten copy trading właśnie na RoboForexie. Wyniki są imponujące i są dlatego takie dobre, że David jest takim bardzo transparentną osobą, co się nie zdarza w zasadzie w podobnych przypadkach. Ma podane dane do Instagrama, gdzie daje cały czas informacje, ma swoją grupę na Telegramie, gdzie daje newsy, informuje nas na przykład, jeśli w jakimś dniu nie będzie podejmował tradingu, albo jednak jeśli decyduje się tradować. Wszystko to wiemy, mamy cały czas z nim kontakt i nie ma takiej drugiej osoby, według mojej wiedzy i tutaj też tutaj kolegów, która jest tak otwarta i transparentna w tym, co pokazuje. No i te wyniki były bardzo imponujące. Na początku to była bardzo malutka grupa, gdzieś jak zaczynało się to 15 miesięcy temu, natomiast teraz już doszło to do spektakularnej, ogromnej sumy, ponad 32 miliony dolarów, już prawie 33 miliony i 8 000 osób kopiuje Dawida, co pokazuje no tutaj, że ta strategia jest po prostu no bardzo skuteczna. Wiadomo, że tyle osób zdecydowało się po prostu dlatego, że no przekazywano sobie, prawda, jednego do drugiego osobu i tak nam urosła ta grupa aż tutaj do 8 000 osób w tej chwili kopiujących. So there are 2 reasons. I told you already the first reason, I'm very transparent. You know who is behind the copy trader. And the second reason why we grow like this and we are like bigger than anybody else in this industry is because of the performance, of course. So if without performance, everything doesn't work out. And because of this performance is there, we have a lot of sales guys like you guys are as well. You recommend my copy trading to other people. I don't know anybody of you, but you
you are part of my trading, and this is just amazing. And there are two reasons why this is running that good. And I'm more than 10 or 15 times better than the second place. So I'm now already for a few months on the first ranking in the on whole RoboForex. And yeah, I don't plan to lose this rank. Więc tak, pierwszy powód, dlaczego te wyniki są tak imponujące, już poznaliśmy, jest to transparencja Dawida. Natomiast drugim powodem, że mamy tutaj już teraz tak dużo osób, jest to po prostu, że rezultaty, wyniki jakby i profity są regularne i bardzo wysokie. No i to też przyciąga tutaj wiele osób. Dawid umożliwił nam dzielenie się z innymi osobami, więc tutaj też takie osoby właśnie, jak niektórzy tutaj obecni na tym callu, to są właśnie osoby, które pomagają przyprowadzać osoby dla Davida. On większości tych osób nie zna, ale my wszyscy jesteśmy jakby całością, tworzymy jakby taki jeden zespół, dzięki czemu to doszliśmy do takich już wyników, jak mamy obecnie. Yes, and yeah, this was basically my short story. It's very simple. I mean, there is a lot of more to talk about, but I think this will take, if you take my trading career, it will take here 2 days and not 1 hour. So I think this is the short version of my trading career so far. And now we just continue with this nice performance. I try my best to keep the drawdown small, so the minus position small, to keep the profits big, and it's working now for already more than 8 weeks, or no, I think 7 weeks and 5 days. I didn't have any loss day. So this is basically really amazing. And my profit target is always 1% per day, 5% per week. I try my best to hold it up, but of course it is, and it will be always trading. So we can't guarantee anything, but I try my best every day, really with full focus, to keep the performance like this. Więc tak, to jest w skrócie historia Davida, tak naprawdę no nie jest ona aż tak bardzo skomplikowana. Wszystko to stało się w dosyć krótkim czasie. I tutaj oczywiście David bardzo będzie się starał, tutaj nam obiecuje. On ma tutaj dużą odpowiedzialność. Druga osoba po nim w rankingu to jest osoba, która ma tam chyba 2 czy 3 miliony zarządza. Tutaj my mamy parokrotnie większy jakby fundusz, więc Dawid dalej będzie się starał. Jego celem jest 1% dziennie. Oczywiście wiemy, to jest trading, tak? Ale no patrząc na wyniki, chyba około 8 tygodni jesteśmy bez jednego dnia straty. David stara się codziennie zamykać te trady, więc on taki robi typowy day trading, więc te pozycje zazwyczaj są zamykane kolejnego dnia. On stara się zrobić ten 1% dziennie. Historia nam pokazuje, że bardzo dobrze mu to wychodzi. Oczywiście pamiętajmy, że to jest rynek, różne rzeczy mogą się dziać. Czasami te wyniki mogą być troszkę mniejsze, czasami mogą być troszkę wyższe, tak jak w tym tygodniu. Rewelacyjne, byliśmy pod wrażeniem. Więc dalej będzie robił to, co robi, nie zamierza tego zmieniać. Te spotkanie właśnie robimy po to, żeby wam pokazać, jak bardzo otwartą osobą jest David, jak ma dobrą psychikę. Zobaczcie, on zarządza takim dużym kapitałem i potrafi utrzymać te emocje, kontrolować, no co oczywiście większość osób na rynku sobie z tym nie radzi. Dobrze powiedziałeś. Dziękuję bardzo. Proszę Okay, bardzo. so basically I understand 80% of what you are saying, but I'm not able to speak this language that good. I'm just very basic. It's still impressive that you understand. It's No, very hard troszeczkę. language, so. Yeah, of course, only because of family, grandma's living there and so on. But yeah, what else to say? Like maybe about my strategy a little bit. I'm like intraday scalper. So I'm like, as you already told, what I understand, I'm opening and closing the trades at the same day. So this is kind of very nice for you, because the most of the traders do the mistake. They open a trade, it's running against them, and they're keeping holding it, and they're putting more position, and at the end they will blow up your account. So this intraday scalping allows me to make 2 to 50 setups each day, and with this you have kind of the guarantee that at the end of the day the trades are closed. In some very unique scenarios, there could be a position open, but if this will happen, you will get the information from me, because you know who is behind it. You will get always the information. If something is out of the normal, out of the regular trading, I will always give you the information in the Telegram group. And yeah, this is kind of my style of trading, intraday scalping, only the DAX, the DE40, because I'm connected to Germany. And yeah, so I have the best insights to this market.
Więc tak jak już wspomnieliśmy tutaj, David stosuje technikę taką nazywaną intraday scalping. Scalping to są takie małe transakcje, po prostu dokonywane niewielką częścią kapitału. Liczne transakcje tutaj będziemy w ciągu dnia mieli po około 5, 10, czasami więcej troszkę transakcji. Oczywiście mogą być różne dni na rynku, tak jak mieliśmy teraz na przykład w tym tygodniu, gdzie David widział jakiś setup, zdecydował się gdzieś tam wcześniej, zapowiedział nam to, że będzie tradował w piątek, tak? Więc tutaj on gra właśnie taką strategią, że zamyka te trady codziennie. Oczywiście może się zdarzyć w jakichś tam specyficznych sytuacjach, że ten trade zostanie otwarty na drugi dzień, natomiast my będziemy o tym poinformowani, no bo David zawsze tutaj nas informuje, żebyśmy byli spokojni, żebyśmy się nie musieli martwić, że coś dzieje się nie w porządku. On nas będzie informował po prostu, jeśli jakieś będą od tej reguły normalnej, będą jakieś jakby wyjątki i będzie się zdarzało coś nietypowego, będziemy mieli tą informację wcześniej. Exactly. So yeah, this is kind of it. If you have any questions, just let me know. And I mean, the English questions I can read, but if you have something in Polish, just write it down and Paul will translate it for me. Yeah, we discussed this. So Kamil will select some. We have to unmute him. Kamil Śmiałowski, unmute him, please. He will be selecting the questions. He will be asking in Polish, and then I will translate it to English to you, and then to Polish back your answer. So that's how we do it. Perfect. Yeah, there is just one question. I think I can take it very fast. Yes. What is the minimum lot size trading DAX? What's the daily drawdown? So yeah, the daily drawdown statistic, you will see it everything. I can just show it completely transparent. I think in average is less than 5%, normally way less. Some days we have 0%, some days we will have 10%. So it is up to my setup. And the minimum lot size for the copy trading is always 0.01 per 100 US dollar, which you have on your account. So this is basically 1 cent per point. Yeah, więc tak, tutaj ktoś się pytał, jaki jest ustawienie lotu tutaj na RoboForex i drawdownu. Drawdowny mamy bardzo niskie. W tym tygodniu na przykład przy 4 to był 1,76%, czasami to jest 0, czasami są troszkę wyższe, ale tutaj jeszcze pamiętając angielskiego Zooma, to David mówi, że to 10 to jest taki najwyższe, co się zdarza w ekstremalnych sytuacjach, może to być 20, ale stara się tutaj David jak najniższym lotem grać, a tutaj ten lot to jest 0,01 na $100. Dobrze powiedziałem? Yes, perfect. Do you have David, are any your accounts are in my Fixbook? Yes, it's completely in my Fixbook. You can just check on David Franke 93. You will find me on my Fixbook, and there is as well the copy trading account on it. Więc tak, jeszcze tutaj się ktoś pytał, czy można znaleźć Dawida na MyFXBook, czyli takiej aplikacji do monitorowania wyników. Tak, można znaleźć, to jest Dawid Franke 93 i tam będą wszystkie wyniki właśnie z tego konta, które jest kopiowane. Yes. And now I'm ready for more questions. Okay, so can you please unmute Kamil, because you are the host now, I did. so he can... I asked to Kamil, unmute, you need to accept the... It's not happening. Kamil Śmiechowski. Śmiechowski, yes. Śmiechowski, the other one, sorry. Okay, thank you. Now it's the right Kamil. Yeah, because there is another one. It was It's a popular name. What can you do? In Poland. No problem. Okej, słuchajcie, jeżeli macie jakieś pytania do Davida, to pytajcie po polsku na czacie i Paweł to będzie to tłumaczył na angielski i potem z powrotem na polski, ok? Więc mamy tutaj pytanie, jak długo zamierzasz... I see some questions, maybe I will ask the questions that are in English. Zadam te pytania, które są Dobra. Could you describe which strategies have you combined together, and also you mentioned about teaching your final strategy. How can we join your class? So my class all is in German, to be honest, because this is my main language, and it's very hard for me to put this in English because it's just my main language. I think it's the same for you as if you are speaking Polish and then you try to do the same in English. You will
not fail, but it will be super hard for me. So I just, if I deliver something, if I take money from you, it needs to be perfect, you know, because I'm a perfectionist, if you can say like this. And I will never give you anything what I'm not 100% sure of that you will have the success which I have. And yeah, so it's only available in the German market, sorry. Więc tak, tutaj pytanie było, czy możesz opisać strategie, których używasz, czy można, jaką masz tą strategię finalną, która jest jakby pełną i czy możemy dołączyć do twoich kursów, do twojej szkoły. Niestety David jest tutaj natywnie z Niemiec, więc jego językiem jest niemiecki i on w tym języku właśnie udostępnia swoje materiały edukacyjne i gdyby to robił po angielsku, nie byłyby one idealne, a ponieważ David jest perfekcjonistą, chce, żebyśmy dostawali produkty, które są idealne, perfekcyjne i które pozwolą nam osiągnąć sukces, który jest zaplanowany po prostu z tymi materiałami, więc no, on nie będzie robił materiału w języku angielskim, po prostu nie będą one wystarczająco dobre. Yes, and one thing as well I have to add, like if I describe you my strategy, it's a 400 hours video course. So I think it will definitely not go well, to be honest, to explain you something. You will only understand if you're very deep into trading, and it will take me, even to make it short, it will take me hours. Więc tak, tutaj jeszcze odpowiadając na tą właśnie strategię, jeśli David miałby ją wytłumaczyć, to by zajęło gdzieś 400 godzin, pewnie musiało materiałów edukacyjnych przygotować i żeby je zrozumieć, wymagana była bardzo duża wiedza i głębokie doświadczenie wieloletnie na rynku. Nawet gdyby chciał to streścić, to mu zajęło wiele godzin, więc no nie widzi, jakby to było możliwe tak naprawdę do wykonania. Okay, let's go with the next question. Trading for such large community is a big responsibility. How do you manage that? I understand it can cause a kind of stress. This is original. Yeah, definitely. I mean, it started very small, as I already told you. So I was growing and growing into a process. So at the beginning, if I would start and I would have immediately 30 million assets under management or immediately 8,000 person, I would probably fail. But I was growing very, very slowly by time. So now it's already normal. And to be honest, like what I'm doing now, if there are 8,000 people or there are 100,000 people or there are 30 million or 3 billion, my kind of work is always the same. I'm doing every day the same, however there is, or I don't care how much assets under management I have. But of course, now we are reached already big amount, definitely. But from now on, it doesn't make any difference for me if there is 30 million, 100 million, 500 million, it's always the same for me. And of course, the only thing what is the messages which I receive from people who don't know what's going on from time to time. For this reason, I have already the Telegram channel to inform in some cases if something is extraordinary running. So yeah, this is how I grew into this. Like 15 months ago, I couldn't imagine this, but now it's for me no problem anymore, to be honest. But of course, it is stressful, but I love the stress. Więc tak, tutaj pytanie było, że tradowanie dla tak dużej społeczności jest dużą odpowiedzialnością. Jak David sobie z tym radzi, bo może to powodować stres. I tutaj David odpowiedział, że na początku on zarządzał tym małym funduszem i to gradacyjnie rosło, na początku powoli, więc on jakby miał czas się z tym oswoić i w tej chwili już dla niego to jest normalne. W zasadzie jego praca się nie zmienia, robi te same rzeczy, które by robił, czy to było 30 milionów, czy 100 milionów. Wiadomo, że jest to trochę stresu, ale David w takiej sytuacji czuje się jak ryba w wodzie, on lubi ten stres, lubi te emocje i dla niego to jest po prostu coś przyjemnego, więc tutaj radzi sobie z tym bardzo dobrze, dlatego że się zdążył do tego przyzwyczaić przez cały okres czasu, kiedy się budował tutaj ten kapitał, który w tej chwili jest 32 miliony ponad. Okay, let's go with the next question. Where's the limit of budget you can manage with similar results? For example, if you will manage $1,000 billion, someone, messed it up a bit, but then the results could be similar. That would be really a huge sum. Then results could be similar. What do you think?
So to be honest, like from my experience, this is the biggest amount I ever traded. So I can't tell you now when a limit will be reached where it would be more difficult, but I am experienced. So I will feel, because the only reason why the performance can go down if we really move the markets with our positions. From that moment, we will get fucked. I can tell you honestly, because if we move the market immediately, we will have a big slippage. So a big difference between where we entered and where we executed. And this can be a little bit stressful, to be honest, but if we reach this certain amount of money, I will let you know for sure, and we will find solutions. Either we have to stop the funds, that I don't accept any more traders. This is the most unlikely situation. Or the next step is I'm now working in the German market, and my strategy is working as well in the US market. The US market is much larger, and even the DAX market is that large that we can easily go to 100 to 200 million. What I'm thinking now, we will see. I will make my experience with this. And if we reach this certain amount, we will stop the funds, or we will go more focus on the America market, because in the America market we can have billions and we will not even move something. Więc tak, tutaj pytanie było, czy jest jakiś limit na budżet, którym David może zarządzać tutaj przez RoboForex w szczególności? Tutaj ktoś zadał, że 1000 bilionów. Oczywiście tutaj załóżmy, że to była jakaś duża suma, o wiele większa niż teraz. Czy to mogłoby spowodować jakieś trudności i czy rezultaty mogły być inne? I tutaj Dawid odpowiedział, że na ten moment no, nie widzi tutaj, to jest największy fundusz, jakim on zarządzał, więc on jeszcze nie wie, jak to będzie dokładnie na 100%. Może sobie tutaj spekulować. Na przykład jego spekulacja jest taka, że 100-200 milionów, jeśli osiągniemy, to spokojnie nic się nie będzie działo. Trudności mogą zacząć się, jeśli nasza pozycja już będzie taka duża, że nasze kopiowanie może wpływać bezpośrednio na rynek. Rynek jest ogromny, to są miliardy dolarów, tak? Natomiast no, w pewnym momencie, gdybyśmy tak urośli już do takiego rozmiaru, że mogło mieć to wpływ na rynek, wtedy by nie było dobrze. Prawdopodobnie mogłoby to powodować zbyt duże ryzyko, więc w takim wypadku, jeśli Dawid stwierdzi, że że już jesteśmy za dużym, po prostu tutaj powiedzmy funduszem, za duży budżet, po prostu zatrzyma nowe depozyty, żeby po prostu nie powodować tych trudności, tak? Na razie się nie myślę, że nie musimy o to martwić, bo tutaj rynek, na którym on gra, bo są różne powiedzmy rynki, rano się otwiera rynek niemiecki, później się otwiera rynek w Stanach. Rynek w Stanach jest ogromny, tak? Tam są biliony dolarów, więc będzie nam ciężko dojść do takich wyników, które by spowodowały, że nasze pozycje będą wpływały na rynek, ale no na wszystko jest David przygotowany i gdzieś tam sobie już o tym rozmyślał. Póki co nie musimy się o to martwić. Okej, teraz kolejne pytanie po polsku. To Jacek zapytał, jak długo zamierzasz prowadzić kopiowanie na RoboForex? Right, so next as question. long, yeah, I understand. Okay. That's fine. Yeah, no problem. So I will do this as long as I feel it. I can give you the guarantee I will do this year for sure. Next year as well for sure. But this year I can guarantee. Next year I am doing it for sure. But the thing is, I can't tell you how my life will look in 2 or 3 or 5 years. So obviously I will not do this till I'm dying. So I will not do this all my life, but I think this should be understand from everyone. But yeah, I'm doing it as long as I feel it, because you have to see, like, I already saw a lot of parts of the world, but I want to make a world traveling. Yeah. And if I'm not on my setup, I mean, I still can trade, but it will be not that the same. And maybe there will come kids. You want to spend time with your kids, whatever. I mean, everyone who is parents here, they know that this is the most valuable time. If your kids are growing, you want to spend time with them. So basically, I don't know what will happen. For now, I don't plan to have kids. I don't plan to stop, but I can't guarantee. But I can tell you one thing. If I feel that it's now enough, I will let you know in advance, definitely. Więc tak, tutaj pytanie było, jak długo David zamierza prowadzić to kopiowanie na RoboForex? Więc jego odpowiedź była dosyć jednoznaczna. W tym roku na pewno będzie tradował. To już ma po prostu zaplanowane i to jest na 100%. W przyszłym roku również z całą pewnością będzie tradował. Natomiast ciężko mu jest powiedzieć, co będzie za 3-4 lata. Tak jak wiemy, no każdy ma swoje życie.
On jest tutaj młodym człowiekiem jeszcze przed 30 rokiem życia, więc mogą się pojawić dzieci, które jak wiemy są bardzo ważną częścią życia i wtedy będzie chciał spędzać więcej czasu z rodziną. On, jeśli decyduje, że przestanie tradować, to nam da wcześniej znać, jeśli stwierdzi, że już mu wystarczy, czy nie wiem, coś się stanie takiego w życiu. No nie jesteśmy w stanie przewidzieć, wiadomo, co będzie za parę lat. To on nam da wcześniej znać, natomiast teraz te 2 lata, czyli ten rok i przyszły rok, raczej nie musimy się martwić. David będzie na nas tradował, ma to już zaplanowane, a przyszłość pokaże, co będzie dalej. Oczywiście on nie chce tradować do śmierci. Wiadomo, że chce sobie też używać życia. Tutaj ja mogę sobie tylko wyobrazić, bo sam też gdzieś tam traduję i zajmuję się, jak to dużo czasu zajmuje i jak jesteś zdystansowany od życia, więc tutaj z biegiem czasu, jeśli będzie taka sytuacja, że David gdzieś tam sobie będzie chciał odejść od tradowania, będziemy o tym wiedzieli z wyprzedzeniem. Okej, kolejne pytanie od Bartka. Could you post on your Telegram setups your play screenshots? So on Instagram to share my setups and everything? Tak, yes, I think Okay. someone asked Yeah, me. the thing is one thing. First of all, like it will take a lot of time. I'm doing already this trading. It takes a lot of my time. I'm doing this sales to find new investors. I'm doing Instagram, but you can see sometimes I have like, I don't know, 10, 15, 20 setups. If I would post everything on Instagram, I can't do this. I can't do this. Plus, of course, and this is like my, how to say this, my entrepreneur thinking is the people, if they want to understand, they should buy my course. Okej, więc tak, pytanie było, czy David mógłby udostępniać swoje setupy, czyli swoje plany jakby na zagrania w formie screenshotów na Telegramie i tutaj Davida odpowiedź była, że no, wiadomo, że to, co on robi, jest bardzo wymagające czasowo. Prowadzi Telegram, prowadzi Instagrama, więc po prostu fizycznie i czasowo nie byłby w stanie dawać tych setupów, których nieraz on ma po 15, tak? I tak naprawdę, jeśli ktoś jest zainteresowany tym, jak się tego nauczyć, powinien po prostu kupić jego kurs, tak? No on na to nie ma czasu, ze względu na to, że no, skupia się tutaj na rynku i jeszcze na prowadzeniu tych swoich kanałów socjalnych. No tutaj Afan pyta, czy może grać kontem fundowanym z Davidem, więc... The next question might be controversial, I think. So can you trade with funded account with you? No, you can't, because I don't trade like this prop trading firms. So you will have always different kind of rules. For example, maximum drawdown of 5%, maximum daily or maximum loss of 10%. And maybe it will run for 1 month. Maybe it will run for 2 months, but you will lose this account for sure in the future, because there will come the trade which will come over 5%, and this just don't make any sense, to be honest, at all. You will not succeed with it. I know a lot of people ask me this question, but the rules are too strict, and I'm trading my own rules and not prop trading firm rules. Więc tak, tutaj pytanie było, czy można sobie podpiąć konto tak zwane fundowane prop tradingowe, czy to są konta, które płacimy na przykład jakieś $200, dostajemy 10 000 do gry. Przykładowo mówię, oczywiście tych kont jest bardzo dużo. Te konta mają to do siebie, że mają bardzo niski jakby drawdown, tam można zrobić tylko 5% straty, dlatego że no, są fundowane jakby zazwyczaj małą kwotą i wtedy konto tracimy. I tutaj to konto mogłoby działać miesiąc, 2, 3 teoretycznie, natomiast w pewnym momencie ono po prostu może się wykasować, dlatego że tam jest tak bardzo mała skala błędu. David nie gra według zasad, którymi są, no jakby kierują już te firmy tradingowe. On gra miał własne zasady i takie konto prawdopodobnie nawet mogłoby w pewnym momencie jeden trade wejść, który by je wykasował. Także no nie zaleca tego i mówi, że jeśli takiego czegoś będziecie korzystali, prędzej czy później na pewno wam to konto wykasuje. No tak, to jest taka forma dźwigni, prawda? Jest bardzo ryzykowna. Kolejne pytanie od Darka. Czy David był pewny piątkowego zagrania, że wyjdzie na plus, czy jednak trochę szczęścia było? Okay, so the next question is about the Friday's trading. And Yes. Darek is asking here,
were you sure about your strategy or setup on Friday that it will come positive, or was it a little bit lucky? No, the thing is, it was well calculated, because there, the point where we turned, I explained this in Instagram, but on German language. So I showed my chart and everything. There was a high demand and liquidity zone, and in this liquidity zone, it's typical that you have a small drop under it, because the most of the traders, they put their stop losses under support and over a resistance. And I know this, and exactly there, the best trading setup is to put your trade there where other stop losses are. And I knew if we will reach this level, there will fly a lot of stop losses. And because imagine you buy here, yeah, you buy here, it's going down. Here is the liquidity zone. You can see in my camera, here's the liquidity zone. And he put his stop loss under the liquidity zone. If you reach it and you bought here, then you have to sell here to clear your trade, because it's buying, selling. Yeah, you buy high in this case, and they sell low, and they made the loss, the stop loss. And because of this, there are a lot of shorts order are going here. And then because the banks and institutional, they know where your stop loss is. And the market is not there to make you profitable. It's there to, I would say like this, to fuck your ass, right? So, and Take exactly, take your money. And exactly in this case, you know where it is. And of course, there would be as well. I thought the chance of turning there is 90%. And to be honest, I didn't expect that we reach it that fast. Like I was making some trades and there were way much running against me and way faster than I expected. I'm completely transparent. But I knew, and there was my stop loss, I knew we will hit the other stop losses, we will go down, and I'm not a beginner. I don't put my stop loss there as well. And this was the point where I put my big position inside. So the other stop loss was my big position, you understand? You maybe saw I was trading on my account only with 5 CFDs on the small account. So then we made this was the hugest trade which I ever made in the last 15 months. I think it was on my account 400 something, but you can see everything in the statistic. And I knew we will turn there. If we would not turn there, my stop loss was only 40 points more down. If we would go out, we would go out. But I saw the chances that we will succeed with this setup to 90%. Więc tak, tutaj było pytanie, już nie wiem, chyba, że czy było trochę szczęścia, czy tak. Więc tutaj David odpowiedział, że on miał swoją strategię od początku i był jej pewny, tam miał pewność około 90%, że pójdzie tak. Wiedział też, że gdy zaczną się shorty, są poustawiane stop-lossy i instytucje jakieś na rynku, bo tutaj też instytucje handlują, też wiedzą, że są te stop-lossy i to on wiedział, że to się stanie, po prostu był na to przygotowany. I jak te stop-lossy poniżej płynności zaczęły wchodzić, on miał gdzieś tam swojego stop-lossa dużo niżej, to on wiedział, że to odbije, tak? I tam miał przygotowaną dużą pozycję i tą dużą pozycję otworzył już właśnie tam po przebiciu tych stop-lossów. I to była, tak przy okazji, taki fakt, że to była największa pozycja prawdopodobnie, jaką otworzył w ciągu 15 miesięcy. Na jego koncie, na który to jest kopiowane, tam jest paręnaście tysięcy dolarów, to była pozycja chyba na 400 czy 500 dolarów. Także on miał tutaj swoją strategię, był przygotowany i miał swój plan i miał swoją jakby tutaj pewność około 90%, że pójdzie to w tym kierunku, co chciał. Troszkę go to zaskoczyło w pewnym momencie, że tak to zaczęło spadać. Tego się nie spodziewał, no ale poradził sobie z tym, tak jak widzieliśmy, także myślę, że bardzo dobre tutaj zagranie piątkowe. Ja osobiście byłem pod wrażeniem. Tak, myślę, że każdy, kto kopiował wtedy Davida, to był pod wrażeniem właśnie tego, co się dzieje u nas na kontach. Słuchajcie, kolejne pytanie od Alexa. Przy jakim poziomie straty David zamknie pozycję i powie, to nie jest mój dzień? Okay, so the next question from Alec is, when you have a red day, let's assume that there will be a red day, do you have a percentage when you will close the position on negative, on minus? Yeah, so there is not, because the people ask me always that there is a fixed percentage, and you know, that doesn't make sense. I can tell you why. My stop loss or my red day is where my setup is not anymore intact, valid. This is the English word.
So my stop loss is there where the setup is not valid. And sometimes it will happen that the setup is not valid after 1%, sometimes after 5%, sometimes after 10%. It depends how much is the position size to the certain level, how far is the stop loss away from my first position. But I try. It's not a guarantee, but I try to always keep it under 20%. And of course, even 20% is a lot. Yeah, we have to be honest, 20% is a lot. But considered that I am now 8 weeks doing every day 1% minimum and not even 8 weeks without any loss day. And before this, I was trading 10 weeks without any loss day. It's okay, even if we lose, or for example, we make 8 weeks that are 40 days of profit, 40 days each, minimum 1% with compound effect, you come around 50, 60%. Even if we lose than 20%, it's completely okay. I mean, I know that the risks are higher than usually, but we have to see, of course, it has to be, we can't make that performance without risk. So yeah, I try to keep it under 20%, but it's depending on my validity of my setup. Więc tak, tutaj nie chodzi dokładnie o jakiś poziom procentowy, po którym David będzie zamykał na minus. To wszystko zależy od rynku, od tego, czy jego setup, czyli jego taki plan tutaj na trading będzie aktualny na dany dzień. On może ten setup, na przykład będzie 1% ruch 1% i ten setup już jest nieaktualny, tak? Już nie da się go używać. Więc tutaj to wszystko zależy. Jeszcze tutaj ponownie była poruszona kwestia drawdownów, więc on do 20% może zejść z tym konta, stara się dużo poniżej tego schodzić. Oczywiście to będzie zależało, czasami będzie musiał to wykorzystać. Tak jak teraz widzieliśmy w piątek, troszkę więcej konta trzeba było wziąć, tak? Nie ma tutaj żadnych konkretnych procentowo jakby takich tych, on ma swoje stop lossy, ale ma je ustawione zazwyczaj z nich nie korzysta gdzieś tam nisko, więc stara się tutaj robić ten 1% dziennie i przez 8 tygodni nie było żadnego dnia straty. Więc nawet jak czasami zdarzy się ten jeden dzień straty, to nie ma się tutaj co stresować, bo już wcześniej David pokazywał, że to jest normalne, no jakieś ryzyko musi być. Gdyby nam tutaj powiedział David, że nie ma ryzyka, no to byśmy chyba nie chcieli z nim rozmawiać, prawda? Przynajmniej ci, którzy są doświadczeni, to wiedzą, że wszystko jest ryzykowne. Tylko no, to ryzyko jest tutaj minimalizowane praktycznie no, do bardzo niskiego poziomu. Jeśli mamy przez 8 tygodni wszystkie dni pozytywne, a wcześniej przez 10 tygodni były wszystkie dni pozytywne i tam gdzieś jeden dzień się zdarzył, no to jak dla mnie nie mam nic przeciwko, żeby raz na jakiś czas coś się zdarzyło, no bo to jest trading, tu takie rzeczy mają prawo się zdarzać, natomiast no, poziom jakby tutaj wyniki są raczej no, rewelacyjne. Ileś tam powiedzmy 8 tygodni to jest, no już nie będziemy przeliczali na procenty, więc tutaj mówię, ryzyko jest zminimalizowane i raczej widzimy same dni plusowe. Yeah, and we talked about worst case, right? So I'm not losing 20%. It never happened in all these 15 years. The maximum loss, and this was a very hard day, was 19.5%, which I realized in one day. It's a lot, yeah, for sure. That was the worst day we ever had, and I don't try to repeat it. So yeah, this is just a small thing what I wanted to say as well. So this is just the worst case. I mean, there can be a red day as well with 1% minus, and then we will have another 8 weeks of only winnings. So, and that's why, and maybe this is the information which you don't have, or my German community have it. You know, I'm now in Berlin. Yeah, this is something has nothing to do with the question, but I'm now in Berlin because I have 3 offers for a hedge fund. So if you know hedge fund traders, institutional traders, they invited me to get to know me, to give me a lot of money to trade for them as well. No worries, I will not stop copy trading because of this. I told them I will never give you my freedom because I worked way too hard for it. I will not leave my community alone. If I do this on top. And yeah, now I'm here in Berlin. Tomorrow I will be on a hedge fund trader interview and can go up to 1 billion of funds for me. Dobrze, no to odpowiem może tutaj pierwszą część. Jeszcze David dodał, że no te dni są tutaj bardzo rzadkie. Największą stratą historycznie, jak on zanotował, to było 19% w jeden dzień. Zamknął to. Nie chcę tego powtarzać. Wiadomo, zdarzyło się raz. Było to dosyć dużo, ale no, jest to pojedyncza sytuacja. Tak jak już wcześniej wspominaliśmy, tyle tygodni bez straty, no to jest po prostu, wydaje się, niemożliwe. Teraz jeszcze tutaj David dodał, że akurat jest w tej chwili w Berlinie, gdzie spotyka się z funduszami hedgingowymi
co oznacza, że po prostu zauważono jego wyniki. Te fundusze to są oczywiście fundusze, które zarządzają ogromnymi zasobami. Poprosiły go o to, żeby on dla nich tradował, więc dadzą mu bardzo dużo pieniędzy. To już będziemy wchodzili w takie właśnie miliardowe sumy. Natomiast on powiedział, że to nie wpłynie w żaden sposób na copy trading. To dla niego jest jakby drugorzędna sprawa. On to gdzieś jakby będzie jednocześnie robił, natomiast skupia się na tym copy tradingu. Tutaj się nie musimy martwić. To jest jego życie, on chce mieć swoją wolność, jest to zaangażowany, ale jest z nami również szczery i transparentny, co ja na przykład osobiście bardzo doceniam. Kacper pyta tutaj po angielsku, if you use for example ratio 2 or 3, should we increase the leverage at the same time? Right, so the next question here is about the ratio. You can change, but I have to really strongly say that it is not recommended, okay? We do not recommend messing up with it. If you are doing this, you are doing agent stuff and you have to be prepared for the consequences, okay? But the question was, if you are using a higher ratio 2 or 3 to 1, should you increase the leverage at the same time? The question is not really smart, but anyway. It is, but in this case, it is smart for realizing that you should go to 1 to 2,000 because you need in some cases, if you really want to play with your risk, with your money, I'm not playing with your money, I'm trading with your money. If you want to play, put any ratio, put 200 if you want. Super stupid, not recommended at all. But if you do this, you should do it on 1 to 2,000 because you need a lot of margin for this. In some cases, people have, for example, the ratio on 2 or 3. And if I put on my account big position size, it might be possible that the one which I made at the last, you don't copy anymore. And then you are probably like fucked in good in this language. That might be profitable and the rest will be negative. So you will be in the negative maybe with this result. big last position, like example for Friday, this was kicking us out. And if you have a big ratio and you don't have margin and you don't get this trade copied, and I will trade here every trade, all of your trades are in loss, but you don't have this big position which makes everything to profit. So then please increase as well the leverage to 1 to 2,000. Okej, mamy tutaj dokładną odpowiedź od Davida, więc tutaj pytanie było takie z tym ratio, czy można podwyższyć na ratio 2 do 1, 3 do 1 ratio, to oznacza, że nam będzie po prostu jakby większa suma pracowała, czyli zwiększamy ryzyko tak naprawdę tym. I tutaj pytanie było, czy w związku dla tych osób, które, co powtarzam, nie jest rekomendowane, bo wtedy no jakby zaczynamy tak naprawdę tutaj ruletkę sobie robić, więc tak, jeśli chcecie to zrobić i podwyższacie te radio i chcecie po prostu mieć większe ryzyko, dużo większe, tak? Podwyższacie na przykład do 2, to powinniście tak samo zwiększyć dźwignię, tutaj ktoś zapytał, dlatego, że może być taka sytuacja, że nie wystarczy wam tak zwanego marginu, czyli będzie tak, że wejdzie duża transakcja i wy nie będziecie mieli już wystarczającej ilości środków, żeby skopiować tę transakcję. Ona nie zostanie skopiowana, a to będzie właśnie ta transakcja, która będzie na plus, czyli zostaniecie z wynikiem negatywnym, mimo iż powinniście mieć pozytywny, ale wskutek waszych ustawień po prostu nie wystarczy wam na to marginesu i tej trade'u wam nie skopiuje i po prostu nie będzie to dla was korzystne. Afan asking, can I modify my own settings like I don't like very aggressive trading because I don't like it and I like to open 4 point. Okay. Is it possible in settings? 0.5 lots, tak? Right? That's probably about lots. Is it possible in settings to change settings to less aggressive? Yeah, you can put the ratio on 0.5 if you want. Then if I do 1%, you do 0.5%. So you would have all my profits as well the drawdowns. For example, I was on Friday, I think 11% drawdown. If you have the ratio on 0.5, you would lose only, or you had a drawdown of 5.5%, but at the end I closed with 3% profit, so you would have only 1.5%. But you can play with it. I would not recommend this, but it's possible for sure. And if you say, oh, I don't want to have this risk, either put the money lower, which you're invested, and keep to my strategy because I know what I'm doing. Either don't even copy my trades. That are 2 options.
Więc tak, tutaj pytanie było takie, podobnie co wcześniej, czy jeśli ktoś, no ktoś sobie stwierdza, że ta strategia, którą Dawid gra, jest zbyt ryzykowna dla niego i się pytanie było, czy można sobie to zmienić, jakieś ustawienia. Więc można sobie zmienić ratio na niższe, tak jak wcześniej mówiliśmy, że można na wyższe, tutaj można na niższe, czyli na przykład na 0,5 i w tym wypadku, jeśli na przykład mieliśmy tutaj w piątek drawdown na poziomie 11%, taki był akurat w piątek, to w momencie, kiedy mamy ratio 0,5, no to ten drawdown byłby o połowę niższy, czyli byłby 5,5 drawdown, czyli no byłoby mniejsze ryzyko, ale też byłyby mniejsze zarobki, no bo w piątek mieliśmy 3% około jakby zysku, a jakbyśmy mieli ratio 0,5, no to było tylko 1,5% zysku. David tego nie rekomenduje, nie poleca tego. Jeśli chcesz mieć mniejsze ryzyko, po prostu wrzuć mniejsze środki, albo w ogóle nie kopiuj Davida, jeśli ci nie odpowiada strategia, którą on traduje i uważasz ją za bardzo ryzykowną. No bo takie sobie manipulowanie z tym ratio, no nie jest rekomendowane, mogą się dziać. Tak tutaj David po prostu tego nie rekomenduje. Natomiast jest taka możliwość. Okej, Karol pyta, czy jest taka możliwość na rynku, że strategia Davida nie będzie działać i czy aktualizuje swoje strategie? I always improve my settings, always. So there are different market phases. Is this right? Phases, market situations. Sometimes we have war. Sometimes we have whatever COVID. It was completely different market. So if we have this Corona, the market was changing, and this is where fully automatic trading, this AI trading, they fail all because they can't improve themselves to what is the situation going out there. So that's why, of course, I'm always improving my system in different situations when I see there is going on something in the world. Kolejne pytanie było tutaj o strategię, czy jest aktualizowana, więc tak, oczywiście jest aktualizowana, na rynku mogą dziać się rzeczy nieprzewidziane, mogą być jakieś wydarzenia, tak jak był COVID na przykład, czy wojna, czy jakieś inne rzeczy, które mogą wpływać na giełdę i wtedy tą strategię po prostu trzeba sobie dostosować, więc tutaj David jest w ciągłym po prostu, ciągle ją oczywiście aktualizuje i dostosowuje, no bo inaczej by się nie dało. Na rynku też są gdzieś jakieś algorytmy, które grają, one nie są w stanie często właśnie zareagować na te zmiany na rynku, czy jakieś wydarzenia, dlatego no, on tutaj obserwuje rynek i oczywiście cały czas dostosowuje i aktualizuje te swoje strategie. Okej, Damian pyta, czy przy małym wkładzie własnym, na przykład $100, jest szansa na wyzerowanie konta po 2 dniach, czy jest jakieś zabezpieczenie dla małych kapitałów? Okay, so we have a basic question from Damian here. Is there a chance to blow down an account, a $100 account, which is the minimum here, after 2 days? Is there any kind of a security for the small funds? Look, I can tell you one thing. If a $100 account is gone, a $10,000 account is gone, my account is gone, $1 million account is gone, we are always gone by the same time. So we have always this proportional ratio inside. So you basically, if I lose 10%, it doesn't matter. If you have $100, you lose $10 by 10% minus. If you have $1,000, you lose $100. If you have 10,000, you will lose 1,000. So we always have percentage the same. So a small fund will not go down faster than a big amount. So it's always the same. Więc tak, tutaj pytanie było, czy można właśnie wyzerować to konto na $100. Myślę, że tutaj też chodziło o to, czy jak mamy mniejsze środki, czy te wyniki będą inne. Te wyniki wszystkie są takie same, bo konto jest konto proporcjonalnie kopiowane, 1:1, zaznaczamy proportional, więc jak będzie, nie wiem, 10% straty, załóżmy, hipotetycznie na koncie $100 stracimy $10, na koncie $1000 stracimy $100, na koncie 10 000 stracimy $1000 i to będzie wszędzie tak samo, jak wywali konto $100, to wywali tak samo wszystkim konta i konto Davida. Mamy to proporcjonalnie, wysokość kapitału nie ma znaczenia na wyniki, natomiast gdzieś tam myślę, że jest sugerowane, żeby sobie wpłacać troszeczkę więcej niż te $100 z tego względu, że byśmy mieli jakieś straty, nie wiem, czy nie będzie tak, że tam jest minimum 100 trzeba mieć, żeby kopiować, czy nie wyłączy nam kopiowania. Natomiast no, poza tym nie ma żadnego wpływu wysokość kapitału do wyników w porównaniu do wyższych kont.
Okej, Daniel pyta, czy David zmienił swoją strategię podczas kopiowania jego ruchów, ponieważ przez pierwsze 6 miesięcy widać, że oscylował w okolicach 0 i dopiero potem zaczął dużo zarabiać. Yes, yes, I changed. I changed small things in my strategy because yeah, I get more stability by time for sure. So I'm getting with each trade I'm getting better. So in the last 15 months I did around 4,500 trades, and each trade is improving myself. Each trade is a new experience for me. And as I told you, I'm always changing my system. And of course, at the beginning, it was something new for me. So I had to grow, as I told you, into the process. It was different for me to now not only trade my own money, to trade other money and get a lot of messages if something is not running as expected. So that's why it was a little bit different. But yeah, as I told you, I always improve my system. Więc tak, tutaj na początku oczywiście były jakieś trudności. Trzeba było tutaj, David musiał się zaadaptować do nowych warunków, do tego, że nie gra tylko swoimi pieniędzmi, ale też pieniędzmi innych. Musiał sobie troszkę tutaj tą strategię też dostosować. On też zrobił ponad 4,5 tysiąca trade'ów i mówi, że z każdym trade'em tak naprawdę on się uczy, z każdym trade'em jest coraz lepszy. Więc to był proces, który budował go, jego umiejętności, jego pewność na rynku, jego doświadczenie. Dlatego no już dzisiaj po tych wszystkich trade'ach jakby to doświadczenie jest zupełnie inne. Na początku oczywiście były jakieś trudności, które z biegiem czasu i doświadczeniem były przezwyciężone. Okej, Izabela pyta, could you please share your Instagram link to follow? Yeah, you can just type in David Franke 93. Yes. I will just put it here in the chat. Okej. I think you don't need you can copy link it. here. You can find it in the description on RoboForex. We can copy it. It's Tak, pretty Izabela, accessible. tutaj David If you Google David Franke, it will show up. I did it already, so. Kamil, Don't Google me. Kamil S. I was doing research. Too late. Kamil asking, is any risk we can lose all our funds? Yeah, there is always a small chance of this, but to be honest, like I'm trading with stop losses, and the chance is very, 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 very low. So in that the situation that something like this happens, we have to be extremely unlucky. Like we had to have, I don't know, something like what we have in 2008, bankruptcy or whatever, and then we had to be in the market or whatever. But in case this happens, I can tell you we have different problems in the world than this. It has to be a completely crazy situation, but the chance is very, very low. I would say not even 0.001%. Więc tak, czy tutaj pytanie było, czy jest jakieś ryzyko, że możemy stracić wszystkie nasze środki? Więc tutaj oczywiście zawsze jest jakieś takie ryzyko. Ja też mam matematyczny umysł, więc nawet jeśli to jest małe ryzyko bardzo, no to one zawsze jest. Musiałoby się stać coś bardzo złego na rynku, jakiś spektakularny krach, globalny konflikt wojenny. Te ryzyko David osobiście oszacowuje na 0,01%, czyli bardzo niewielkie. Natomiast no, mogłoby się tak zdarzyć, ale wtedy prawdopodobnie mielibyśmy o wiele większe zmartwienia i problemy niż to, że nam konto skasowało, bo prawdopodobnie byłby to jakiś apokaliptyczny event i wtedy po prostu no jest to bardzo mało prawdopodobne. Okej, Tomasz pyta, w piątek pojawiła się również pozycja US30. Co skłoniło do zagrania takiej pozycji? Yes, the thing was like this. I can tell you honestly. The day or the market day, it was Friday, yeah? So I will never hold a position over the weekend. Like from in the week, it can maybe be possible, very, very rarely, but it can be possible. And I saw, fuck, this DAX is not moving at all. This asshole, we need a move. And of course, I always analyze as well US 30, and there was a big more movement. And I needed to, how to say this? I needed to make more profits immediately in this Friday. So that's why I decided to go on US 30, because there was much more movement and I needed to make more money. Więc tak, tutaj do założenia tej pozycji Davida skłonił fakt, że przez chwilę tam ten DAX się nie ruszał, a że on tutaj jest zmotywowany, żeby trzymać się tutaj wyznaczonych dla nas reguł, no to skorzystał z tego, bo widział, że tam jest bardzo duży ruch po prostu na tym rynku, bo też oczywiście obserwuję i monitoruję tutaj cały czas inne rynki.
i żeby po to, żeby był po prostu jakiś profit, korzystał z opcji tej US 30, po to, żeby wygenerować dla nas profit, bo nie był pewien, czy ten DAX się ruszy, bo gdzieś tam stał i chciał po prostu wygenerować profit. Okej, tutaj Tomasz pyta, co się stało w takim bądź razie z rachunkiem 12 maja? Na pewno nie chodzi o ten drawdown tam na tym wykresie w historii. Tak myślę. On 12th of May, something happened, probably this maximum drawdown we had, maybe that was it. And what happened I have this to day? check. I have Słuchaj, to check. sprawdzamy. Chwileczkę, dajmy tutaj Dawidowi. 13th Pamiętajmy, że of tam już jest May. wyniki są o 2021, więc trochę jest tych dni. No właśnie, zależy właśnie, który to rok, o który chodzi. W zasadzie to I też... understand. Okay. Yeah. So the thing is that the copies trading, way before you know me, started as a high risk project. So I can tell you the whole story. Yeah. I was making copy trading for more than 15 months, but at the beginning we did it with an AI, with an expert advisor, and this expert advisor blowed up around 2 million. So we had the performance of around 2 years with the expert advisor, and then we had only 60%. It was kind of a low risk. Then COVID came and everything, the market were going crazy. This is why I'm telling you this experience with this AI, that they can't improve their own system. So we blowed up with the AI, not my own trading. We blowed up around 500 accounts with 2 million in the general. So then I decided, all right, to give a compensation for the people. I do my own trading, which I know that I'm the best. I do this as well as copy trading. And my goal was to make it high risk, high profit. So I wanted to get the money back for the people as soon as possible. And we had, we started with a huge risk. So that's why it came to this point, because I was extremely, optimistic that this setup, I can't take the loss now. I have to improve. I have to put more position, because I was so sure that it will come to a turnover. But the situation you will never see again, because we improved from high risk, high risk, we improved to medium risk. And now, because of the funds are too big to get any big risks, I will say we are around medium to low risk now. So you will never see this situation again. Więc tak, taka sytuacja się zdarzyła, bo wcześniej jeszcze, zanim te 15 miesięcy tradingu było, jeszcze wcześniej był prowadzony też copy trading, ale bardziej ryzykownymi strategiami. Tam wtedy też był ten trading z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, czyli jakichś tam algorytmów czy botów, tak? Więc no niestety, tak jak tutaj wcześniej mówiliśmy, ta sztuczna inteligencja nie jest w stanie sobie dostosować, aktualizować swojej strategii, więc gdzieś tam to się wykrzaczyło, paręset kont zostało skasowanych, około $2 miliony. David później stwierdził, że już będzie tylko, po prostu zmienił tę strategię. Przez chwilę też tradował z dużo większym ryzykiem po to, żeby nadrobić, jakby zrefundować tym ludziom, którzy ponieśli straty w jakiś sposób to, więc tam może to być widoczne. I on do tego się przyznaje, to też było mówione na innym Zoomie, że wtedy tradowali zupełnie wyższą strategią. W tej chwili, po tych doświadczeniach, taka sytuacja się już nie powtórzy wcześniej. To nam tutaj David obiecuje, z tego względu, że zostało zupełnie zmienione to zarządzanie ryzykiem i strategia do bardzo niskiego, takiego jak teraz mamy. Wcześniej było high risk, tak? I on tak przez chwilę grał. Teraz mamy low to medium risk, czyli taki, no, te zarządzanie ryzykiem jest na bardzo niskim poziomie. Nie podejmujemy takiego dużego ryzyka. No, to też wynika z tego, że jest teraz tutaj dużo więcej środków, więc no, nie można grać takim dużym ryzykiem. Tutaj David sobie zdaje z tego sprawę. Oczywiście czuje odpowiedzialność. Więc to, co było w przeszłości, gdzieś tam był jakiś test z sztuczną inteligencją, trzeba było gdzieś nadrobić, więc było duże ryzyko. Takiego zdarzenia już nie będzie w przyszłości. Okej, no tutaj są jeszcze informacje na czacie, że ktoś pisał jako David na Instagramie do kogoś, więc tutaj też słuchajcie, jeżeli ktoś pisze jako David do Was, to pamiętajcie, że na Instagramie jest bardzo dużo skamerów, którzy gdzieś tam kombinują jak mogą i chcą oszukać ludzi, więc David na pewno sam nie będzie do nikogo pisał pierwszy. I taka moja może sugestia ode mnie, może David mógłby pokazać tutaj historyczne te wyniki u siebie na screenie, u siebie na koncie, bo fajnie by było może, gdyby coś takiego tutaj było pokazane, jak to dokładnie wygląda w liczbach.
Bo widzę, pytań więcej nie Can ma, you więc... share the screen, David, just to show us the historical results? Sure. Hopefully you can see this. Yeah, we can see. So I will make this small. So as you can see here, so this is my account. These are now the 32,700,000. Here you can see, oh wait, this is on, I have to make it at all. So now we are clicking on it, and here you will see all the statistics. This statistic you will see as well if you are connecting to my account. So this will show even which raffling it is. Here you are doing the abo for the how to say this, the connection to me, so you will see this anyway before. Yeah, so you can see here the profit for now is 1,230.80% in 4,499 trades. In general, I have a hitting rate of profit trades of 66.52%. The average of running trades is 1.5 hours. The maximum which I was in a drawdown once was this 53%. I think this was the 12th or 3rd of May, which we talked about. The worst trade on my account was 153, and the best trade on the account was 467. And this was the trade from Friday. So we have for now subscribers of 8,819 people. The account is there for 465 days, so a little bit over 15 months. Now we can go here to the statistics from all the beginning. So it was the 4th of November till today. And you can see here how I started. And yeah, from time to time, we had here some downs as well. And now from here, basically, I improved my strategy and everything. And you can see here every day how it's growing. And yeah, the whole day, I think the last minus day was the 13th. Yeah, or something like this of December. So yeah, basically this almost is the 2 months. statistics for now. Yeah, almost 2 months, and it's running very good. So this is the statistics of the winnings, and of course I will show you as well the drawdown statistic, which you can see here in this as well. So you can see here basically we are always, I mean not always, but most of the days are less than 10%. So you can see it here. It's very rare that we reached more than 10%. It's more rare that we reached more than 20%. And of course, we had this 2 days, but this was the higher risk. So here you can see basically where I changed the high risk to medium risk. You can see it started from here. And from this moment, the maximum drawdown which we reached in the last, what is this? This is the 18th of June. So this is more already than 6 or 7 months where I improved it from high risk to low risk or to medium risk, let's say like this. So for the last 7 months, we had a maximum drawdown of 22, or was this? Yeah, not even 23%. I mean, what means not even 23% is still high, but you can see the bigger the amount which I am trading, the more careful I become. Here you can see from now, 11.66 was here the worst, 11.75 was the worst here in the last, when was this, 2 months, like, yeah. And in the last 2 months, on the other side, we have to say, if we go here, that we made a lot of profits. We made a lot of profits. So we can go, I think it was maybe from here. So yeah, we started from 707%, and now we are at 1,230% with a maximum drawdown of, it was not even 12%. So yeah, I think it is fine. So yeah, this is basically the statistic, and the statistic you can always see in your account. And yeah, here's as well Telegram group. Here are some words and whatever, which I write it down. Yeah, hopefully you got what you wanted. I want to translate that because that's pretty much self-explanatory. Should I share it again? No, I'm not. I'm saying that I think everyone I have to understand, yeah, what you show. I think it was understood, so we don't have to translate that. Thank you very much for that. And chciałem tylko powiedzieć jeszcze po polsku, tu troszkę przedstawia, że
Jeśli chcecie sobie zobaczyć te wyniki, w każdej chwili możecie to zrobić. Zwróćcie się do osoby, która was zaprosiła tutaj na ten webinar, czy może na nagranie oglądacie i ta osoba powinna mieć dla was instrukcje dokładne z wszystkim i również linki, gdzie będziecie mogli sobie to dokładnie zobaczyć i samemu sobie różne okresy tam porozciągać, zobaczyć. Wszystko tutaj jest transparentne, słuchajcie. Tu widzimy wszystkie transakcje, jak tam na dół zjedziemy, widzimy każdą pojedynczą transakcję, tak? Wszystko jest no, bardzo transparentne, więc myślę, że to w własnym zakresie każdy może tutaj jeszcze własny research zrobić, co jest oczywiście przez nas zalecane. Pamiętajcie, że my nie jesteśmy tutaj doradcami finansowymi, pokazujemy wam tutaj, co my robimy, natomiast jeśli chcecie tutaj podłączyć coś, to jest wasza decyzja, tak? My wam przedstawiliśmy jak najwięcej informacji, jak mogliśmy, żebyście mieli możliwość poznania tradera, porozmawiania nim, zadania pytań. Natomiast oczywiście, jeśli decydujecie się tutaj przystąpić, to jest wasza decyzja, my nie możemy was tutaj do tego namawiać, tak? Tak. Tak. Bartłomiej jeszcze pyta, if you are able to recover from 5% drop down and still do 1% profit, how you stay away from temptation to go next 5% on plus? I didn't understand again, please. If you are able to recover from 5% drop down and still do 1% profit, how you stay away from temptation to go next 5% on plus? To get the next 5% on profit. On profit, yeah. I don't know if I'm stupid, but I don't get the This is question. last question. Maybe you know? I will rephrase. So, Because if you are someone- able to recover from 5%, let's say we have drop, a situation like Friday, right? So at Friday we had a loss, then you recovered, and then what is stopping you? Because it's tempting to do more. How do you copy with this urge to trade to overtrade, to trade further, to get 5% or more? yeah, the thing is, I'm like this. If I can't. It's like you will always lose. If you put a high risk inside, I can't go 10% in drawdown to close the trade with 1% profit. That doesn't make sense. If I am going 10% drawdown, that means that I am putting high position size. So we need only small move in our direction and we will make a huge profit. And these are the setups which this is just my mindset. I will never risk a lot and not earn a lot. I can't get 50% drawdown and lock in 0%. You know what I mean? So, but it depends always on the setup. If I'm big in a trade and then I see, okay, we recovered from 11% minus, we came back 11% again, and then I see, all right, we still have space to the upside. I will not close for just having my 1%, which I'm aiming for, because I had now a bigger position size. We don't need so much movement, and I will go for it for sure. Więc tutaj było pytanie, czy jest taka jakby chęć, taka można powiedzieć rządza tutaj, pociąg, rządza pieniądza, żeby po stracie, gdzie mamy 5% drawdown, tutaj zaraz odpowiemy, bo tutaj jest pewna nieścisłość, i później odrobimy to na 1%, to co powstrzymuje Dawida przed kontynuowaniem tradingu, tak zwany overtrading, żeby dojść do tych 5%. No i tutaj David odpowiadał, że to nie jest dokładnie tak tutaj, jak ktoś sobie tutaj wyobraził to, bo ten drawdown, jeśli jest duży, to zazwyczaj po to, żeby wejść dużą pozycją i z dużego drawdownu, czyli z tej dużej pozycji zazwyczaj jest też duży profit, tak? Więc tutaj jakby konsekwencja zdarzeń jest troszkę inna i jeśli on dokonuje tego dużego drawdownu, to zazwyczaj jest to właśnie po to, żeby taką dużą pozycję po prostu też odpowiednio zarobić, tak? Więc to tutaj konsekwencja zdarzeń jest troszkę inna, troszkę inaczej to działa. On tutaj stara się jakby tego drawdownu nie robić jakiegoś dużego, stara się robić jak najmniejszy, ale jeśli on już jest, to jest z jakiegoś powodu. I też jeśli jest taka sytuacja, że on widzi na przykład, że coś tam ma swój setup i zrobił 1%, a widzi jeszcze, że może to pójść do góry, to on nie zamyka tego na 1%, tylko dlatego, że tak ma ustalone, tak na przykład było w piątek, powiedzmy podobnie troszkę, tylko będzie kontynuował, aż ta jego strategia będzie aktualna, te zagranie, ten plan na zagranie będzie aktualny, to może być na przykład 1,5%, tak? Te procenty to nie są jakby wyznacznikiem, tak? Tylko wszystko zależy od strategii, od tego, czy sytuacja na wykresie pozwala nam na przykład na spekulację, że dalej będziemy się posuwali w tym kierunku i będziemy trzymali tą pozycję.
Okej, więc tutaj więcej pytań nie widzę. Jeszcze takie pytanie, które ja otrzymuję często a propos brokera RoboForex. Czy mógłbyś coś powiedzieć więcej na temat współpracy z tym brokerem? Bo tutaj dużo osób gdzieś tam kiedyś miało różne doświadczenia z różnymi brokerami i jak wygląda to doświadczenie u Ciebie, jeżeli chodzi o współpracę z nimi? Dobra. So I work already 7 years with the broker. So basically already 8 years. So this was the broker which was recommended by the network marketing company. Yeah. So never change a running system. To be honest, I had the most amazing experience with them. Whenever you have something, contact the support, even in your language, they come back to you. I'm not sure if this is in Polish as well. Yeah, but in German, for example, you can, even if you don't speak English, you can put a ticket, you can text them in German and they will answer you in German. But for sure, you get always the best answer in English. So you just can contact them anytime. You always get the feedback from them. There are no problems at all with withdrawals. I already withdraw more than 8 figures there at the platform. And yeah, the support is nice. The withdrawals, no problem. The execution of my trades is on point, because there are some brokers which scam you. You make a buy in 5 seconds, or you buy here and the trade is opening here, for example. This is like some kind of scammers. Yeah. And what else? I wanted to say one more point, but I forget about this. And of course, it's there for 12 years, so it's improved. It's not a broker, because every day there are coming brokers and every day they are gone. And the thing is, you have to have one broker which is already in the game for many years, so they improve themselves. And yeah, so I'm happy with them, to be honest. And of course, one more thing, this is a CFD what we are trading, so it's not even the real future market, but it's way more complicated what will happen in the background. I think I will not even explain, but one thing is for sure, the course, the chart from the DE40 at RoboForex is the same as the futures chart, and there are no big spikes, for example, to just hit your stop loss or whatever. So the whole platform is transparent. The whole platform gives you a nice trading experience, and yeah, never change a running system, for sure. Więc tak, tutaj pytanie było, co David może powiedzieć o RoboForexie, jak zaczynał tam, czy były jakieś problemy. I tutaj, no dla niego, on nie będzie tego zmieniał, dlatego że jak zaczynał swoją przygodę z tradingiem, a to było podczas, jak tak wcześniej opowiadaliśmy, kiedy zaczął od firmy network marketingowej, która zajmowała się szkoleniami po prostu z uczeniem tradingu. Ta właśnie platforma RoboForex, ten broker, był polecony przez tę firmę szkoleniową. No i jak tam zaczął, to tak już został. Stwierdził, że nie będzie zmieniał dobrze działającego systemu. Wszystko działa. On tam zapisał 8 000 osób czy 7 000. Nie ma żadnych problemów z wypłatami. Co więcej, na niektórych brokerach, które odchodzą i przychodzą, tak, pojawiają się na rynku, znikają po roku, możemy widzieć jakieś odstępstwa, na przykład na wykresie, jak sobie porównamy, bo tutaj mamy CFX, więc to nie jest dokładnie taki futures. Natomiast jeśli porównamy sobie futures, na przykład na trading wyłączymy DAX-a i wykres DAX-a na RoboForexie, nie będzie różnic, nie będzie takich przeskoków, gapów, którymi często oszukują właśnie inni brokerzy, sam się z tym spotkałem. Więc tutaj no, z jego doświadczenia wieloletniego, już prawie 8 lat, nie było żadnych problemów. Tam pokazywał gigantyczne wypłaty, bez problemu one przychodzą nawet na paręset tysięcy dolarów. I no, z jego perspektywy ta współpraca jest bardzo dobra. Support jest świetny, odpowiada nawet po niemiecku, po angielsku też bez problemu, no nie wiem jak po polsku, czy sobie gdzieś tam przetłumaczył, czy coś. Najlepiej pisać w angielsku, wtedy będziemy mieli najlepszy support. My też testowaliśmy support tutaj z Kamilem, jest bardzo pomocny, odpisuje dosyć szybko. Wypłaty, z tego co wiem, idą w dni robocze około 1-2 dni. Nie ma z tym większego problemu. Tyle, jeśli chodzi o RoboForex. No tutaj jeszcze Irek pyta, czy David może pokazać, jakie ma te swoje szkolenia, ale ktoś tu napisał, że prowadzi je tylko w języku niemieckim, tak? Jeżeli chodzi o tą firmę tradingową. Tak, potwierdza, że tak. Może ktoś zna niemiecki. No, to może się uczyć. To może się Albo włączyć. najpierw niemieckiego, a później kursy. Słuchajcie, edukacja to fajne. Ja po 6 latach niemieckiego umiem zamówić piwo i frytki, no i sobie radzę. No wystarczy, no co?
Tutaj Dawid napisał, że wkrótce support będzie po polsku, bo rozmawiał z RoboForexem, więc też taka informacja tutaj od There will be Polish support soon on RoboForex. I guess we kind of huge there. Yeah, because you trigger them. They need no Polish support. You're too big. We're growing. And we will. Alright, słuchajcie, macie jeszcze jakieś pytania? Nie wiem, może tutaj Paweł masz jeszcze jakieś przygotowane, czy bo tutaj nie widzę więcej pytań. Ja w zasadzie wyczerpane miałem tutaj jeszcze po oglądnięciu Zooma po angielsku, też tam było jakieś takie kwestie były odpowiedziane. Ja jestem zadowolony, Myślę, że że tak. nie mam więcej pytań. David, może chcesz coś dodać? Maybe you wanna add something? No, yeah. So yeah, first of all, thank you that you're for having me. It's like always a pleasure to speak to you, and I'm always there for you. And yeah, let's have a good time, make big profits, have a good time for everyone, and see you in the next call. Thank you. We are very excited. Thank you that you found time to accommodate us here and speak with us. That was really amazing. And now we are waiting for tomorrow. It's a great thing when you're getting up and you see trading on your account. Yeah. For Mondays, now, I have to tell you one thing. Mondays now are now my best day. Mondays. Amazing. For me, it's always like this for many years already because I love what I do. But now I'm in Berlin. I have this hedge fund interview by tomorrow, so I can't guarantee you how this will be in this week because I have a lot of stuff to do. But I try my best. If I have the time and if I'm calm, and if I have no emotions, whatever, I will trade. If no, then I will let you know. Mam taką informację, w tym tygodniu David jest w Berlinie, spotyka się z funduszami hedgingowymi, więc nie gwarantuję, jak to będzie z tradingiem w tym tygodniu. Oczywiście on się postara. Widzicie, jaki tutaj jest zmotywowany, żeby dla nas grać, dla siebie, wiadomo. Więc nie wiadomo, jak to będzie w tym tygodniu z tradingiem. Nie obiecuję nam, ale oczywiście dołoży wszelkich starań, żeby grać i też dla nas to jakieś ciekawe wyniki wygenerować w tym tygodniu. Okej, dobra, to słuchajcie, dziękuję Wam serdecznie za przybycie, dziękuję Wam za obecność, dziękuję David, thank you David very much for your time. A jeszcze jedno pytanie tutaj, gdzie będzie można znaleźć ten webinar? Webinar będzie nagrany. Jeśli Tak. chcecie nagranie, zwróćcie się do osoby, która Was zaprosiła, tutaj powinna mieć dostęp do tego nagrania, bo będziemy tam liderom dystrybuowali, także dokładnie. Rozmawiajcie z osobami, które Was zaprosiły. Wszystko jest nagrane i niech służy Wam to nagranie jako narzędzie tutaj do budowy tego biznesu. Dzięki serdecznie jeszcze raz i do zobaczenia. Dzięki jeszcze raz wszystkim. Hej, hej. Bye bye, take care. Hey, thank you.